Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dokładnie 4 miesiące temu, to jest w maju, przesadzałem jedną z moich największych agaw, którą zakupiłem w zeszłym roku. I przy okazji przeprowadziłem mały eksperyment, którego wyniki będziemy mogli obejrzeć dzisiaj. A przy okazji zajrzymy sobie, co słychać u moich innych sukulentów. Także zapraszam na film. A tu też chcę eksperyment zrobić. Ten przydługi kawałek korzonka wsadzę do doniczki, zasypię ziemią i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Tu jest efekt tego eksperymentu. Po prostu wsadziłem korzeń i jak widać efekt przynajmniej mnie zaskoczył, bo tak Wam powiem, że nie liczyłem, że coś z tego wyjdzie, ale jak padnie pomysł do głowy, jak go nie będziemy próbowali zrealizować, nie sprawdzimy, czy coś z tego wyjdzie, to się nigdy nie przekonamy. No i właśnie w tej chwili mam następną sadzonkę agawy amerykańskiej, jakbym miał ich mało. Ale w przyszłości będą konkursy, także jak to się mówi, roślinek nigdy nie za wiele. No i tu oczywiście nie zrobiłem tego specjalnie. Po prostu przestawiłem tą roślinkę z tego względu, że brak miejsca, no i mi się wywróciła. Wywróciła się do góry głową i po prostu tu się zrobiło dużo delikwentów do potencjalnego następnego eksperymentu. Czy coś z tego wyjdzie, dowiemy się za jakiś czas. A tu już właśnie ta agawa, którą przesadzałem. Zobaczcie, minęły 4 miesiące, a ona ma następne 4 odnóżki. Także nie wiem, trzeba będzie wydawać sąsiadów albo organizować więcej konkursów. Tu jak widzicie Mediopicta i Variegata agawy, one były takie malutkie, także cały czas cisną, są coraz większe. No z sukulentami to jest taka ciekawa sytuacja, że jak nam się je zapomni podlać, to dużego problemu nie ma. Generalnie polecam te roślinki osobom, które po prostu mają problem z pamięcią. Potrzebują notatnik, żeby sobie przypomnieć na przykład, że trzeba roślinki podlać. Tutaj też jest Amerykana. Nie, to nie jest. A może jest? Kurczę, muszę sobie podpisywać je. Ale tu była taka sytuacja, że kupiłem plakietki na Amazonie i one jeszcze nie doszły. Wysłałem zapytanie, gdzie są moje plakietki. Oni mi wysłali zapytanie, czy mi je wysłać. No i jakoś się złożyło, że nie odpowiedziałem, bo byłem wtedy bardzo zajęty. No i do tej pory nie przyszło. Także jak widać tutaj następne 4 odnóżki. Także tu, a tutaj jakiś pasażer na agapę. To się pozbywam. Z tego względu, że tutaj zobaczcie, dzisiaj na przykład znalazłem z kolokazji Coal Miner. Te kolokazji Coal Miner mam tutaj, trochę zboczymy z tematu sukulentów. W związku z tym, że mają mało miejsca, one mają małe doniczki i cały czas puszczają powietrzne korzenie, nie? Także myślę, że to się po prostu rozwija jak chwast wręcz. W środowisku naturalnym to one, myślę, po prostu są tam chwastem. U nas je po prostu powstrzymuje zimne temperatury, ale w takim jakimś lesie tropikalnym, no to myślę, że one się bardzo rozwijają. No i tu mam agawę gemiflorę. Też ją kupiłem w zeszłym roku. I sadzonki. Ta to jest Lechugilla. Też sympatycznie. Tu ja muszę troszkę odsunąć z tego względu, ale też jest następna odnóżka i jakiś pasażer na agapę. Skąd to się bierze? Ja podejrzewam, że to po prostu niespodzianki z ziemią. Zanieczyszczona ziemia. Jak przesadzicie kiedyś roślinę i okaże się, że potem macie jakieś małe robaczki, to może się też okazać, że jest ziemia zanieczyszczona. No i tu jeszcze agawy pod spodem. Te akurat mają mało miejsca. Tam widzę wiórkę. Będę musiał zastawić pułapki piwne, bo się znowu ślimaki tutaj próbują rozpanoszyć. Ostatnio takiego jednego dużego znalazłem. No ale generalnie
Jak widzicie, tych agaw trochę mam. W przyszłym sezonie to ja myślę, że te półeczki, to tutaj miejsce pomiędzy półkami to już będzie dla nich za małe, nie? Bo ta już tutaj szoruje po suficie. Także trzeba będzie coś z tym zrobić. No ale póki co... O! Jest. Zobaczcie, jaki duży. Także jednego pasażera na gapę mamy mniej. No i tu właśnie też jeszcze wracając do tych nielubianych przeze mnie, jak podejrzewam przez innych ogrodników, ślimaków, to właśnie w szklarni metoda jest najlepsza na wychwytywanie ich po prostu. To one wtedy, z tego co zauważyłem, to jest najskuteczniejsza metoda, a przy okazji nie trujemy niczego. No tu jeszcze kordylina australijska, ona przedtem była tutaj, ale moja małżonka stwierdziła, że jak wchodzi do szklarni, to ją szoruje po twarzy, także ją przestawiłem o miejsce. No i Echmea cały czas czeka na przesadzenie do większej doniczki, tylko że się obawiam, że jak ją przysadzę, to po prostu jak ruszy, to znowu nie będę miał tutaj warunków, żeby trzymać roślin. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. To jest ten Maurelas zakupiony w tym sezonie, a tu jest Musa Fig, też zakupiony w zeszłym sezonie.